Tak, jesteśmy właśnie w Sri Lance. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Za wczorajszy deszcz. Tak jest. Tutaj tak późno przyjechaliśmy. Tak. Dużo nie stracimy. Dookoła, o. Ocean. Żółtki, które łowią Tak. krewetki. Ludzie, o, żyją. O, rybka. Tu można kupić właśnie świeżą rybkę od rybaków prosto z kutra. Targu. Tak. Witam serdecznie wszystkich widzów. W dzisiejszej wideorelacji chciałem pokazać Wam naszą podróż na Sri Lankę oraz pokazać niesamowity potencjał turystyczny, który ukrywa ta wspaniała wyspa. Sri Lanka jest to kraj położony na Oceanie Indyjskim, bardzo blisko Malediwów. W zasadzie to inspiracją do odwiedzenia tego kraju były Malediwy. Na początku planowaliśmy podróż na Malediwy, jednak uznaliśmy, że Malediwy są krajem mocno wyspiarskim, mają małą powierzchnię. Uważam, że oprócz pięknego oceanu wiele tam nie można zwiedzać, tak? W przeciwieństwie do Sri Lanki. Tylko w tym filmie chciałem Wam pokazać 7 powodów, dla których Sri Lanka, uważam, w przyszłości będzie bardziej popularna. Azja ma bardzo wiele krajów, ale pokażę Wam pewne statystyki, które pokazują, że ta liczba turystów na Sri Lance jest aktualnie stosunkowo mała. Osobiście uważam, że ten kraj jest w stanie przyciągnąć 10 milionów turystów rocznie, co i tak uważam jest mało. Na przykład taki kraj jak Laos, który nie ma dostępu do morza, przyciąga około 4 miliony turystów. Kambodża z kolei ma ponad 6 milionów turystów. Przede wszystkim warto też podkreślić, że gospodarka Sri Lanki jest dosyć uboga i ten kraj właśnie jest nastawiony na turystów, tak? Z tego co wiem, tam poprzedni rząd planował zniesienie wiz, jednak aktualnie te wizy wynoszą $50. Przede wszystkim te wizy są istotne dlatego, że ten kraj ma małe rezerwy obcej waluty. Kasę mamy. Warto jeszcze dodać, że Sri Lanka, porównując ją z krajami sąsiednimi jak chociażby Indie czy Bangladesz, wygląda o wiele lepiej. W wskaźniku HDI zajmuje 78 miejsce. Nie jest to na pewno kraj trzeciego świata. I tak pierwszy powód, dla którego warto odwiedzić Sri Lankę, to przede wszystkim bliskość Europy. Do Sri Lanki najlepiej dostać się z Dubaju. My polecieliśmy z głównego lotniska, z terminalu numer 2.
Wybraliśmy podróż z bagażem podręcznym. Lot trwa około 4,5 godziny. Jest to dystans ponad 10 000 kilometrów. Na pokładzie mieliśmy do zjedzenia posiłek. Uważam, że jakość lotu jest zdecydowanie lepsza od europejskich linii lotniczych. No, te ceny biletów też są troszeczkę wyższe. W Dubaju spędziliśmy 2 dni. Naprawdę warto odwiedzić to miasto, odwiedzić Emiraty. Emiraty, podobnie jak Sri Lanka, również nastawione są coraz bardziej na turystów i ilość tych turystów również sukcesywnie ma się zwiększać. No, aczkolwiek warunki geopolityczne Emiratów i Sri Lanki, no to jest jakby zupełnie inny poziom. W Sri Lance wylądowaliśmy na lotnisku w Negombo. Jest to miejscowość oddalona jakieś około 50 km od stolicy Colombo. Pierwszą noc spędziliśmy właśnie w wspaniałym 5-gwiazdkowym hotelu w Colombo. Dojechaliśmy sobie pociągiem. Drugi powód to właśnie między innymi geografia tego kraju, czyli ocean i góry i oczywiście klimat. W kraju tym nie ma zimy, jest cały czas lato i klimat dzieli się na pory deszczowe, monsuny i pory suche. Ocean jest ciepły przez cały rok i temperatura wynosi około 25 stopni Celsjusza. My pojechaliśmy w styczniu. Styczeń jest to tak zwany sezon wysoki w tym kraju, gdzie ceny są najwyższe. Chodź tutaj, wiesz. My akurat natrafiliśmy na dni pochmurne, więc tych dni upalnych było dosłownie kilka. No i tutaj widzimy właśnie Colombo. Dojechaliśmy wcześnie rano, więc musieliśmy sobie poczekać na zameldowanie w hotelu. Tak sobie siedzieliśmy przy takiej jednej z głównych promenad w tym mieście. Dodatkowym atutem jest powierzchnia tego kraju, która jest dosyć mała i odległość między oceanem a górami wynosi tylko ponad 100 km. Tam jest bardzo dobra linia kolejowa. No tutaj widzimy panoramę na Colombo. Na dachu tego hotelu jest oczywiście basen. No naprawdę bardzo dobrze będę wspominał pobyt w tym hotelu i osobiście polecam wszystkim na pierwszą noc właśnie 5-gwiazdkowe hotele.
jesteśmy w górach. No, jeśli ktoś lubi wodospady, to naprawdę na Sri Lance jest bardzo dużo wodospadów. My zwiedzaliśmy tylko te, które mieliśmy po drodze. No, jest to jeden nawet z mniejszych wodospadów w takim małym miasteczku. A tutaj z kolei jest relacja z podróży właśnie, gdzie jechaliśmy w góry. Byliśmy na wysokości ponad 1300 metrów nad poziomem morza. Sri Lanka w górach jest bardzo zamieszkana, jest tam dużo miejscowości, w zasadzie nawet główne miasta, m.in. Kandy, jest to miasto położone w górach. W górach znajduje się najwięcej plantacji ryżowych oraz oczywiście plantacji herbaty. Z tego najbardziej jest znana Sri Lanka, z uprawy herbaty. Pola ryżowe są, nie? Jakieś trochę herbaty. Tak, to są plantacje herbaty. A to już malutki. Fauna i flora to niewątpliwie coś, co również przyciąga do tej wyspy. No tutaj widzimy jaszczurkę, dosyć dużą, która sobie chodzi po działce jednego z resortów, który odwiedziliśmy. Nie, chyba. Ty, tak. Nie, one nie chodzą po, to są lądowe. One nie wchodzą po. Tutaj ma norę, patrz. Widzisz? Tak. Dla mnie największą atrakcją, jeśli chodzi o zwierzęta, były małpy. Małpy spotykaliśmy w miastach. Są to zwierzęta, które przystosowały się do życia z ludźmi. O, tutaj widzimy, jak w czasie deszczu sobie znalazły schronienie, żeby nie moknąć. Wataha małp. W Sri Lance są również parki narodowe, w którym jest safari. Jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych. Ty, no patrz, weź trzymaj telefon. Trzymaj. Patrz. No. One się boją, patrz. Patrz, tu na drzewach, patrz. No, na safari nie pojechaliśmy. No, uważam, że jest wiele innych ciekawszych atrakcji. W zasadzie główną atrakcją tego safari są słonie. Są również krokodyle, tak, jakieś gepardy, aczkolwiek nie zawsze można te bardziej egzotyczne zwierzęta spotkać. No, dla mnie tutaj atrakcją były te małpy na ulicach, a słonia również widzieliśmy na ulicy. To jest ten właśnie, to jest ten sos. Bierz go. Kuchnia to jest kolejna rzecz, która bardzo miło Was zaskoczy. Za stek z tuńczyka ważący około pół kilo z frytkami i z ryżem zapłaciłem niecałe 50 zł. Naprawdę bardzo dobrze przyrządzony. Powiem szczerze, nigdy w życiu tak dobrej ryby nie jadłem.
powiem ci, że ten tuńczyk tutaj z kolei jesteśmy w restauracji w Negombo. To są duże krewetki. Osobiście wolę małe. Powiem tak, że można spróbować dosłownie wszystkiego. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Na pewno brakuje tego w kuchni europejskiej, no ale w końcu po to jedzie się do Azji, tak? Po to się właśnie jedzie, żeby jeść te owoce morza. Naprawdę polecam. A tutaj z kolei jest krab w panierce. No, krab jest bardziej, bym powiedział, przystawką. Tego mięsa jest mało. A tutaj z kolei widok na nasz resort, w którym byliśmy. Akurat tutaj organizowano przyjęcie urodzinowe. Tak sobie właśnie żyją Lankijczycy i Tamilowie. To ten Sri Lanka jest to kraj, który zamieszkują dwie narodowości. Tutaj znajdujemy się blisko miejscowości Hikaduwa. Wzdłuż wybrzeża znajduje się bardzo dużo knajpek, takich lokalnych, miejscowych. Tutaj jesteśmy w takiej rodzinnej, bardzo dobre jedzenie za około 1500 rupii. Jest naprawdę duża porcja dobrze przyrządzonego ryżu z owocami morza, mięsem i warzywami. Również jest bardzo dobra potrawa z ciastem pokrojonym, który przypomina makaron. No, jedliśmy tutaj dwukrotnie. Naprawdę bardzo, bardzo smaczne jedzenie. Tutaj z kolei jest potrawa z jajkiem, podana na liściu banana. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście najbardziej klimatyczne są lokale bezpośrednio przy plaży. Tutaj jedliśmy w nocy i to, co polecam najbardziej, to napój do picia, tak zwany King of Coconut. Jest to po prostu kokos świeży, niedojrzały, który ma jeszcze samą wodę. O, tak to wygląda. Tutaj jesteśmy w świątyni buddyjskiej. Jest to jedna z większych świątyń w Colombo. Jest tam bardzo dużo turystów. Jeśli ktoś jest zainteresowany buddyzmem, medytacją, no to uważam, że jest to kraj, w którym właśnie czuć ten klimat medytacji, takiego spokoju ducha, w ogóle dbania o swoją mentalność. Czuć na ulicach kadzidła. Tutaj do kultury jeszcze bym dodał przyprawy i specyficzną kuchnię azjatycką, która jest typowa dla tych regionów. Mianowicie chodzi m.in. o curry, o również cynamon. Zresztą każdy, kto odwiedził Azję, wie, że no, ta kuchnia jest tak zwana little spicy. Powiem tobie szczerze, że tutaj jak przyjeżdżają jacyś ludzie, to jak oni, słuchaj, za 30 ponad tysięcy rupii to jest 100 euro. Wiesz co, to wiesz co chodzi, to tutaj idzie ludzi łatwo naciągnąć. Znaczy ci przewodnicy, ja widziałem te tikety, oni za 200 zł proponują całodniową wycieczkę, nie?
No to możesz mi zrobić fotkę. No. Bye bye. Pies. Patrz, pies z łańcuchem takim jak ty, złotym. Wpływy europejskie są również mocno widoczne. Tutaj jesteśmy w mieście Galle, w którym znajduje się port założony przez Portugalczyków. W zasadzie te wpływy brytyjskie są najsilniej widoczne. Większość Lankijczyków zna angielski. Dzieci uczą się w szkołach języka angielskiego, więc tutaj porozumiewanie się z ludźmi jest stosunkowo łatwe. Naprawdę spotkaliśmy kilka osób, które nie znało języka angielskiego. Nawet zabudowa tego portu jest mocno europejska. Aha, no. Kraj ten jest zróżnicowany religijnie. Oprócz dominującego buddyzmu widzieliśmy meczety i kościoły chrześcijańskie, a w trakcie jednego dnia było święto, można powiedzieć, że święto państwowe, tak zwany full moon, czyli święto księżyca. I w tym dniu wszystkie sklepy z alkoholem były zamknięte i było czuć ogólnie taki świąteczny klimat w tym kraju. W świątyniach buddyjskich było bardzo dużo ludzi, palono kadzidła. Bardzo przyjemny dzień, świąteczny. Szósty atut, według mnie najważniejszy, to infrastruktura w tym kraju. Chociaż nie jest to może wyjątkowa jakość, ale jest bardzo dobra linia kolejowa wzdłuż wybrzeża, tak jak tutaj widzimy. Jest to linia kolejowa. W zasadzie cała turystyka koncentruje się na wybrzeżu, więc ta linia kolejowa jest. Bilety możemy kupić przez internet oraz na stacji. Warto dodać, że płatność kartą na Sri Lance jest ogólnie dostępna. Tutaj właśnie jest relacja z naszego pierwszego pociągu, gdzie jechaliśmy z lotniska. Oczywiście jakość tych pociągów nie jest jakaś wyjątkowo dobra, aczkolwiek są to pociągi osobowe, są one zawsze otwarte. Jest podział na 3 klasy, tutaj właśnie jedziemy w 3. klasie. Pociągi są naprawdę bardzo, bardzo tanie, praktycznie są to sprawy czasami groszowe wręcz w przeliczeniu na złotówki. Tutaj z kolei jest pociąg bardzo popularny. Właśnie jesteśmy na stacji miejscowości Elle, gdzie jechaliśmy do Kandy. Jest to trasa w górach. Wybraliśmy 1. klasę. Ten pociąg kosztował nas około 30 zł na osobę. Jechaliśmy 8 godzin, ponieważ ten pociąg w górach jedzie dosyć powoli, ale atrakcją właśnie jest to, że pociąg jedzie wolno, można podziwiać góry, plantacje herbaty. Większość pasażerów to turyści, w zasadzie z całego świata. Było słychać Francuzów, Czechów, oczywiście Brytyjczyków.
Spotkaliśmy też oczywiście Polaków, ale akurat w tym pociągu Polaków nie było. Wiesz co? I teraz się... Jest filmik. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Thank you. W trakcie całej podróży kilka razy spotkaliśmy krajanów, mianowicie w pierwszym hotelu, w drugim hotelu i ostatni dzień w restauracji. Szyny kolejowe, tak jak słychać, nie są spawane. Pociągi nie jeżdżą wyjątkowo szybko. Myślę, że akurat tutaj trasa górska, maksymalna prędkość, którą zmierzyłem, to było 80 km na godzinę. No tutaj jest widok na stację kolejową właśnie w miejscowości Kandy. No jest to jedno z większych miast, więc ta stacja jest dosyć duża, jest zadbana. Aczkolwiek trzeba dodać, że pociągi są dosyć mocno przeładowane i nie zawsze jest gwarancja miejsca, trzeba kupować pierwszą albo drugą klasę, wtedy to miejsce jest pewne. A tutaj z kolei jest podróż tuk-tukiem. No, tuk-tuki to znają wszyscy turyści, są wszędzie, w całej Azji. Uważam, że jest to super sposób na podróżowanie. Oczywiście tutaj trzeba dodać, że ceny są bardzo zróżnicowane, trzeba się targować. Czasami są kierowcy, którzy sami oferują dobrą cenę, czasami nie da się targować. No, w każdym bądź razie trzeba przyjąć, że za 500 rupii, czyli około 7 zł, odległość 3 km jest do zrobienia, tak?
To jest relacja z autobusu. Autobusy są również bardzo dostępne i też są bardzo tanie. To praktycznie jest kwestia chyba najdłuższą odległość zrobiliśmy za ponad 1000 rupii. To zrobiliśmy odcinek około 150 km, już nie pamiętam dokładnie. Autobusy praktycznie wszystkie są takie same. Są to autobusy produkcji lankijskiej. Oficjalną walutą na wyspie jest rupia lankijska, tak jak widzimy, 5000 rupii, 500, 1000, 20. Warto przyjąć, że 500 rupii to 6 zł, a 1000 to około 12. Te banknoty używamy najczęściej. My byliśmy na wyspie w styczniu 2025 roku, gdzie kurs rupii był troszkę wyższy. To było 7 zł za 500 rupii. No teraz spadł ten kurs, tak? 1 rupia aktualnie w chwili opublikowania tego filmu wynosi 12 groszy, tak? Warto wziąć ze sobą dolary amerykańskie. Myślę, że większość obiektów pozwala na płatność dolarami. Tutaj mieliśmy widok na nasz pierwszy hotel 5-gwiazdkowy Wieżowiec. W szczycie sezonu za ten hotel zapłaciliśmy 250 zł bez posiłków. Uważam, że jest to cena naprawdę bardzo dobra. Bardzo lubię takie hotele i w Polsce jeszcze takiego nie znalazłem. Tutaj właśnie sobie wychodzimy na wieczór na nasz tarasik, w którym jest klimat dyskotekowy. Na tarasie znajduje się bar, w którym można zamówić posiłki, drinki, napoje i jest oczywiście piękny widok na nocną panoramę Colombo. Mamy porównanie, ponieważ spędziliśmy czas w obiektach różnej jakości. Mieszkaliśmy również w prywatnych pensjonatach, droższych, tańszych, więc mogę powiedzieć, że te obiekty poniżej 100 zł, no to cechują się taką gorszą jakością. Natomiast te w cenie 100 zł i w górę to ta jakość już jest naprawdę satysfakcjonująca. Jeśli chodzi o posiłki, to jest podobna historia. Możemy zjeść na ulicy ryż z warzywami za równowartość w zasadzie 3-4 zł, tak? Za 300 rupii można kupić za dobry i duży posiłek w restauracji. Zapłacimy około 1000 rupii. Wanna, wow. Jeśli chodzi o wyposażenie tego hotelu, to w pełni zasługuje na 5 gwiazdek, widok na ocean. Wszystko jest na najwyższym poziomie.
Uważam, że stosunek ceny do jakości jest idealny. Z tego co się dowiedzieliśmy, właścicielem Weź tego trochę hotelu wejdź i odwróć jest firanki, tak. Japończyk, no i tam czuć Bo to musisz wejść w tym na górę hotelu nawet. japońską inspirację. Było też dużo Japończyków. Wydaje mi się, że tam nawet obsługa była po japońsku. Na pewno bardzo dobrze wszyscy znają język angielski. I co nas jeszcze zaskoczyło, to japońska toaleta, czyli wszystko było elektroniczne. Hotel ten wybrałem głównie ze względu na wysokość 27 pięter oraz basen na tarasie, na dachu. Sriwijaya Vardhanapura Kotte. Podsumowując, powiem krótko, warto odwiedzić Sri Lankę. Czy w przyszłości odwiedzę ponownie ten kraj? Nie wiem. Azja jest dosyć duża. Mam w planach jeszcze odwiedzić wiele innych krajów. Może tam wrócę za te kilkanaście lat. Mam nadzieję, że wówczas ta turystyka właśnie będzie mocno rozwinięta, bo tak jak wspominałem prędzej, kraj ten ma potencjał. W podsumowaniu jeszcze powiem to, co pewnie interesuje większość osób, ile kosztowała nas cała wycieczka. Więc cała wycieczka trwała 14 dni i nocy. 2 doby spędziliśmy w Dubaju. Na Sri Lance spędziliśmy 11 dni. Trzeba też dodać czas na podróż. I całość wyniosła nas, licząc wszystkie koszty, tak, czyli loty, wszystkie hotele, jedzenie, dojazdy na lotniska, posiłki, ponieważ też jedliśmy posiłek w Abu Dhabi w tak zwanym lounge'u, gdzie mieliśmy wszystkiego bez limitu. Bardzo polecam, fajna opcja. Więc łącznie ze wszystkim, nie znam dokładnych liczb, aczkolwiek na jedną osobę na pewno nie przekroczyliśmy 5000 złotych. Więc można przyjąć, że niecałe 5000 złotych na osobę. Uważam, że jest to bardzo dobra cena. Zapraszam wszystkich widzów do zadawania pytań w komentarzach. W tej relacji nie byłem w stanie Wam o wszystkim opowiedzieć. Nasz następny kierunek w Azji to Singapur, Malezja i Wietnam. Na pewno wrzucimy relacje. Tymczasem sprawdzajcie moje relacje One Day Travel w języku angielskim. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich, podróżujcie więcej. W czasie podróży korzystaliśmy z darmowego konta i karty walutowej Revolut. Zamów konto walutowe i wesprzyj nas. Link w opisie oraz tutaj. Zamów kartę fizyczną, wpłać pieniądze i zrób 3 transakcje. Dzięki temu nasz kanał będzie się lepiej rozwijał. Dziękujemy. Do zobaczenia na YouTubie i do zobaczenia w podróży. Cześć!